Były czasy, gdy gry z Gwiezdnych Wojen nader często lądowały w naszych czytnikach CD-ROM. Były to gry różnych gatunków i prawie zawsze cechowały się wysoką jakością wykonania. Dziś gier ze Star Warsów jest jak na lekarstwo, więc z otwartymi ramionami witam każdą większą produkcję, niezależnie czy jest bardzo dobra, czy raczej mocno średnia. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja Star Wars Tales from the Galaxy Edge Enhanced Edition na PlayStation VR 2. Zapraszam. Star Wars Tales from Galaxy Edge to tytuł, który oryginalnie zawitał na Oculusa. Gra była inspirowana atrakcją parku Disneyland. Studio wreszcie zdecydowało się wydać grę na PlayStation VR 2 w odświeżonej formie i było to, całkiem trafnym posunięciem. Tytuł opowiada o niemym, nienazwanym bohaterze, który rozbija się na planecie Batuu. Stamtąd trafia do kantyny prowadzonej przez sześciookiego Sizzle Slacka. Kantyna staje się miejscówką wypadową do zwiedzania kolejnych lokacji, gdzie czekają nas kolejne przygody. Miałem wrażenie, że historia to jakiś totalny chaos. Niby pojawiają się znajome postacie jak C-3PO i R2-D2, mignie nam Yoda, ale jakoś to wszystko nie trzymało się kupy, a może ja już jestem za stary na te nowe Star Warsy i ich po prostu nie trawię. Niemniej, gra to zlepek misji, gdzie wykonujemy określone zadania. Raz będzie to odnalezienie słynnych droidów, innym razem znalezienie czegoś innego. Oczywiście gdzieś w tle pojawiają się Jedi i ich tajemnice. Gra jest też przeplatana opowieściami Sizzle Slacka, czasami zupełnie od czapy, które pozwalają nam zasmakować zupełnie innych przygód i bohaterów. Te opowieści mają swój klimat, ale mam wrażenie, że miejscami totalnie nie wykorzystano tutaj potencjału Gwiezdnych Wojen. Ale po kolei. Gra podzielona jest na elementy strzelankowe i eksploracyjne. Zacznijmy od tego, że nasz ziomek jest technikiem. Cały czas przy sobie posiada multitool, który umożliwia albo naładowanie czegoś prądem, albo odkręcenie śrub, albo odspawanie pewnych elementów. Narzędzie ma dość szerokie zastosowanie w rozwiązywaniu banalnych zagadek, aby otworzyć skrzynkę czy uruchomić jakieś urządzenie. Dodatkowo mamy początkowo 2 miejsca na pistolety. Każda z broni ma bardzo niewielką ilość amunicji, która jeśli się skończy, powoduje, że pistolet zmienia się w bezużyteczny złom, co można też zniwelować, o czym opowiem później. Wymaga to zbierania blasterów po poległych wrogach. Naprzeciw nam staną strażnicy ze Squid Game. Od czasu do czasu zdarzą się też łowcy nagród, ale głównym mięsem armatnim są typy, którym pomyliły się plany filmowe i trafili do Galaxy Edge. Strzelając z blasterów szybko zrozumiemy, czemu szturmowcy mają tak niskiego cela. Niemal każdy z pistoletów posiada niewiarygodnie niską celność. Owszem, można złapać gnata w obie ręce i celować muszką i szczerbinką, ale jest tutaj problem. Muszka całkowicie zasłania cel, a pomiędzy nim a szczerbinką często umieszczono dodatkowo dzyndzel odpowiedzialny za przeładowanie. W skrócie, ustawiasz karabin tak, aby muszka zasłaniała przeciwnika i strzelasz. Jeden na kilka strzałów pewnie trafi. Dziwne to, ale w sumie zgodne ze Star Warsowym uniwersum. Podobnie jak w Half-Life Alyx możemy na rękawach mieć 2 pojemniki z energią i tutaj jest kolejny problem. Gra niezbyt nas komunikuje, że tracimy energię. Masz co prawda na rękawie wskaźnik, ale jak trzymasz broń, są zupełnie niewidoczne. Podczas ostrej wymiany ognia nie myślisz, aby zanurzać japę w swój rękaw. Gra co prawda daje nam znać, że jesteśmy u krysu życia dość cichym dźwiękiem, który i tak ginie w głośnych wystrzałach blasterów. Efektem jest to, że często, szczególnie na początku, się ginie i nie raz i nie dwa byłem zaskoczony, dlaczego tak się stało. Wystarczyłaby przecież czerwona obwódka wokół obrazu i już by było wiadomo, że coś jest nie tak. Ale niestety gra posiada też więcej problemów. Na przykład używanie multitoola. Jeśli mamy go w ręku, nie można się obracać. Dlaczego? Nie wiadomo, możesz iść w przód i w tył, ale się nie obrócisz. Jeśli chcesz się obrócić, musisz puścić multitool, wykonać obrót i dopiero ponownie wziąć go do ręki. No idiotyczne to w opór. Tym bardziej, że trzymając blaster możesz bez problemów wykonywać obroty. Nie można też poruszać się w kucki. Możesz wykonać słowiański przykuc, ale jeśli tylko ruszysz się w przód, natychmiast wstaniesz. Jest to też idiotyczne, bo jeśli jesteś za przeszkodą i chcesz podejść w lewo lub w prawo do krawędzi, to wstaniesz jak jakiś cieć, wystawiając czachę na postrzał tylko po to, aby przejść 1 metr w prawo lub w lewo. Bez sensu.
Nasz bohater ma też jetpack. Początkowo może on tylko nas podnieść do góry, ale później można kupić taki, którym możemy chwilę polatać i podnosi on nas do góry o 2 poziomy, dzięki czemu dostaniemy się do wcześniej niedostępnych miejsc. Tutaj warto wspomnieć, że gra ma masę ustawień, abyśmy nie zażygali sobie hełmu. Obroty o określony kąt, poruszanie się teleportacją lub, jak w moim przypadku, płynne poruszanie z możliwością wykorzystania teleportacji. Widać, że twórcom zależało na tym, abyśmy czuli się komfortowo, więc nawet z niewielkich wysokości nie zeskoczymy samodzielnie, bo wywołuje to nieprzyjemną reakcję organizmu, więc musimy użyć teleportacji. Sprytne i doceniam naprawdę takie podejście. Niestety, jak wspomniałem, główna historia to takie trochę pitu-pitu. Początkowo nawet fajne, ale potem już ziewanie zaczyna nam rozrywać japę. Trochę rozruszają nas całkiem niezłe opowieści Barmana. Raz trafimy do Nar Shaddaa, gdzie jako IG-88 zapolujemy na pewnego Zambrudera w ramach pewnego zlecenia. Fajne jest to dlatego, że zmienia się sposób celowania. Oznaczamy tylko wrogów, a strzały wykonuje za nas konsola. Poza tym, hej, to jest jednak IG-88, jak tu się tym nie jarać. Innym razem i tutaj totalnie zaprzepaszczono potencjał, wcielimy się w Jedi. Jeśli myślisz, wow, walka mieczem, no to niestety muszę cię zmartwić. Walczymy jedynie z jakimiś goblino-gremlinami, a większą część tej opowieści stanowią wyzwania Jedi, czyli posługiwanie się mocą. Raz musimy nakarmić jakieś rośliny specjalnymi ziarnami, postawić kilka obiektów na sobie, czy zniszczyć latające kulki, nie dotykając kulek wybuchających. Naprawdę, to wszystko, co można było z Jedi wycisnąć. Twórcy dodali nawet super akcję rzucania mieczem świetlnym, który do nas wraca. Tylko po co? Aby pokonać kilka goblinów? Co z walką ze szturmowcami, odbijaniem strzałów mieczem, cięcie na lewo i prawo? Gdzie to wszystko jest? W zamian za to dostajemy jakieś pierdu dla przedszkolaków. No słabo w opór. Szkoda, że tak skiepścili sprawę, bo widać, że sama mechanika machania mieczem i walka jest dobrze zaprojektowana. Tak naprawdę gra nabiera rumieńców na ostatniej misji, gdzie ubieramy się w strój szturmowca i wreszcie możemy porozwalać te głupie białe hełmy. Co ciekawe, ta misja na Oculusie była dodatkowo płatnym DLC, no ale tak powinna wyglądać cała gra. Znajome blastery, znajomi przeciwnicy, miejscówka bardziej swojska, wszystko super, ale ten segment zajmuje jakieś 30 minut całej rozgrywki. No ale hej, zamiast szturmowców porozwalaj sobie typów w różowych kombinezonach z kółkiem na mordzie. Zobacz, jakie to jest fajne. Aż się chce powiedzieć what the fuck? Misje składają się z liniowych lokacji, które przechodzimy z punktu A do B, po drodze kosząc Squid Gamerów. Jeśli misja zostanie wykonana, wracamy do kantyny i teraz jeśli jest jakieś zadanie dodatkowe na danej mapie, no to wszyscy przeciwnicy się respawnują, ale nie jest to problemem. Problemem jest to, że trzeba wykonywać ponownie wszystkie czynności, na przykład uruchomienie wejścia do skarbca Jedi wymaga za każdym razem oglądania tej samej animacji, ustawiania kolorowych kulek, a to chwilę trwa. Za pierwszym razem jest wow, za drugim już irytacja w opór. Dlaczego tak jest, nie mam zielonego pojęcia. Zadanka dodatkowe to odnalezienie figurek droidów, zebranie odpowiednich elementów do przygotowania specjalnego drinka, raczej nic, co miałoby przez przypadek wykrzesać w tobie jakiś gram ekscytacji. Później odblokują się kolejne zadanka, jak odnalezienie elementów zniszczonego droida. Niestety wszystko jest pozbawione jakiejkolwiek ikry. Zwłaszcza, że aby wykonywać tę misję, musimy kolejny raz odwiedzać liniową i poznaną już lokację. Dodatkowo, jeśli element, który potrzebujemy, jest na końcu planszy, musimy dymać całą ścieżkę świńskim truchtem kolejny raz, walczyć kolejny raz z tymi samymi przeciwnikami pojawiającymi się w ten sam sposób i w tych samych miejscach. Obok kantyny możemy odwiedzić sklep. Można kupić tam kilka ciekawych rzeczy, na przykład zbawienną rękawicę, która sama używa pojemniki z życiodajną energią i usuwa tym samym irytujący element samodzielnego grzebania w kieszeni. Możemy znaleźć dodatkowe doładowanie blasterów, które po skończonej amunicji z czasem od nowa się napełnią. Są też dodatkowe kabury, które pozwolą nam trzymać dodatkowe 2 karabiny na plecach. Gra dostała dopisek Enhanced Edition i faktycznie widać, że na sporo potężniejszej PlayStation 5 gra wyładniała. Mam wrażenie, że ma wyższą rozdzielczość i oprawa jest o wiele bardziej bogata w detale
i ładniejsze tekstury. Warto dodać, że wersja na PlayStation 5 posiada wszystkie dodatki, jak bardzo pozytywnie przyjęty dodatek Last Call, o którym mówiłem wcześniej. Dzięki temu rozgrywka jest trochę dłuższa niż goła wersja na Oculusa. Jeśli chcemy wykonać trochę zadań pobocznych, to myślę, że około 10-11 godzin może to nam zająć. Mnie zajęło 9, choć skończyłem 8 z 9 dodatkowych misji. Całkiem normalny wynik jak na grę na VR-a. Galaxy Edge nie posiada polskiego tłumaczenia, a cutscenki gadane niestety męczą. Dodatkowo napisy ponownie powodują, że gały chcą ci wejść w głąb czachy. Fabularnie gra mnie zupełnie nie interesowała, bo w zasadzie historia nie miała tutaj żadnego znaczenia, a niestety postacie cierpią na słowotok. Jak zaczną gadać, no to nie wiedzą kiedy skończyć. Pewnie dlatego, aby wydłużyć rozgrywkę. A niestety przewinąć dialogów nie możesz, więc jesteś skazany na słuchanie tego niekończącego się pitolenia. Dodatkowym problemem jest złe umiejscowienie napisów. Aby zniwelować nieprzyjemną żygogenność, można napisy wyświetlać na czarnym tle. Tylko są one na środku ekranu, więc zamiast postaci, z którą gadasz, widzisz czarną szpaltę tekstu. Pomaga usunięcie czarnego tła, no ale wtedy musisz ustawić czachę tak, aby napisy były gdzieś w dali i abyś nie zezował. Podsumowując, Star Wars Tales from Galaxy Edge to taki trochę średniak. Ma swoje momenty, ale są one przykryte przez niezbyt emocjonujące zadania, walkę z różowymi kombinezonami, słowotok, nudne zadania poboczne i śmieszną celność blasterów. Owszem, no gra ma kilka dobrych momentów. Pojawią się znane i lubiane postacie, co też oceniam na duży plus, ale te momenty są jak hausty powietrza podczas nurkowania w oceanie nijakości. Gra miała potencjał, widać to po ostatniej misji, ale zdecydowano się zrobić grę dla przedszkolaków. Bezpieczną, ze śmiesznymi postaciami, i zadaniami i zagadkami dla niezbyt rozgarniętych szympansów. Trochę szkoda, bo mogło być naprawdę srogo i widać, że gra poradziłaby sobie z walką mieczem świetlnym, używaniem mocy i tak, te elementy są, tylko zamiast rzucać mocą szturmowcem o ścianę, będziesz sobie podnosił kamyk i ustawiał na drugim kamyku. Chryste Panie! Aż mnie serce boli, jak patrzę na zmarnowany potencjał dobrego tytułu z Gwiezdnych Wojen na VR-a. Jednakże, dla młodszych graczy, no będzie okej. A możliwość powrócenia do uniwersum jest fajna i przyjemnie się robi, widząc chociażby znajome droidy. Niestety zbyt dużo rzeczy tutaj poszło nie w tą stronę, w którą powinno iść. Jeśli ograłeś już Resident Village i Horizon i hełmofon do PlayStation 5 się kurzy, można sięgnąć po Galaxy Edge, jak tylko pojawi się w jakiejś większej promocji. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord.